Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym pięknym dniu na słonecznej farmie w Portugalii. Kontynuujemy pracę z tynkowaniem. Nic innego niestety nie robię na razie, także tynkuję. Zabieram się za połowa pracy zrobiona, zabieram się za tą trzecią ścianę łatwiejszą, tą niższą, a później zabieram się za tą ostatnią szczytową i później już tylko gładź wykańczająca. Muszę przestawić trochę mebli, kuchnię przestawić, żeby zacząć tutaj robić tą ścianę, żeby te nasze parę rzeczy, które mamy, się do końca nie zabrudziły. Zobaczmy. Ci, co na live byli, to wiedzą już, jak to wygląda wszystko. To muszę tutaj przenieść, tą kuchnię całą przesunąć. Tam pewnie wezmę tą folię, wysprzątam i przesunę to tutaj na tą ścianę na razie. Tak, trochę jak widzicie jest tego bałaganu na tej folii. A tą kuchnię odsunę i zabieram się za tą ścianę. Pokażę Wam może jakieś tam lapsa z przesuwania tej kuchni. Ok. Ok, przesunąłem tutaj, pozamiatałem, przesunąłem te łóżko i kuchenkę tutaj. A tutaj więcej niż połowę tego dzisiaj nie zrobię na 100%. Także tak wygląda ta ściana. Położyć folię, przygotować i pokażę Wam już rezultat za parę godzin, co ja tu wypociłem. Nie ma co, zabieram się do pracy. Ok, wyznaczona połowa, góra zrobiona. Tutaj są 4 belki, 4 belki. Jak dzisiaj zrobię tą połowę, jutro to 2 dni zrobię ścianę. To nowy rekord. Będzie super. Ale tak tu zacząłem całą górę i teraz zaciągam jakby od dołu w górę. Bo wtedy dużo mniej jest na ziemi. Fajnie się to jakby skleja z tą górą. Ta góra jest najgorsza, żeby zrobić, ale później jak zaciągam do góry, to fajnie się ten dół skleja jakby z górą i nie spada tyle mi w dół. To jest takie moje doświadczenie. Trochę YouTube'ów, pooglądania innych jakby tych. Ale no super idzie. No tutaj dużo lepiej, bo jest niżej ściana. Do dołu, także powinien tu dzisiaj tą połowę zrobić. Jutro drugą połowę, czyli 2 dni. Super, to bym praktycznie na koniec tygodnia miał skończone całe pomieszczenie do kładzenia gładzi w następnym tygodniu. To naprawdę by było super, bo bym zaczął gładź tam kłaść w tamtym żeby kominek tylko zainstalować, bo to muszę zrobić po prostu do świąt. Żeby tam tą finałową gładź w tym rogu położyć, przeszlifować lekko, pomalować, wstawić kominek. No bo jak wstawię kominek, to nie będę chciał, wiecie, malować, szlifować, cokolwiek robić za tym kominem. Ten kominek będzie przykryty folią i na święta będzie posprzątane, odkryte, przygotowane, żeby robić święta, bigosy i inne rzeczy, które jesteśmy w stanie tu sami zrobić. Dużo rzeczy jest w sklepie. Tutaj w Auchan można kupić kapustę, jakieś inne rzeczy, kiszone ogórki, także to nie ma problemu. Z kiełbasą jest trochę problem. No ale z kiełbasą to się załatwi, hermetycznie spakowane. Może siostrę poproszę, żeby przywiozła trochę hermetycznie pakowanej kiełbaski.
żeby był jakiś polski akcent kiełbasowy. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś może wie, czy jest jakiś na przykład polski sklep w Lizbonie. Może się do Lizbony przyjedziemy kupić po prostu jakieś produkty. Jeżeli jest taki sklep, dajcie znać. Także zabieram się dalej do roboty. Jadę po picie, bo się picie skończyło. Nie ma nic zimnego do picia w lodówce. Muszę do sklepiku pojechać po picie i kontynuuję tutaj. Nie wiem, czy dam radę położyć tą połowę dzisiaj, no ale postaram się. Myślę, że to będzie jakieś następne raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toreb. Czyli z 12, 14 wychodzi na ścianę. 14 wychodzi na ścianę, a zostało mi raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 2. No, na ścianę tu mi zostało na pewno, czyli będę pewnie musiał dokupić tutaj na tą szczytową ścianę. Tu, gdzie są drzwi i okna. Następne jakieś 14 worków. Nie jest źle. Nie jest źle. Dobrze, że to nie jest takie drogie. Dobra, zabieram się, jadę do sklepu kupić coś zimnego do picia i wracam z powrotem do pracy. Ok, połowa ściany zrobiona. Na dzisiaj koniec. Tak to wygląda. Coraz lepiej mi to idzie. Wychodzi 6 worków na połowę. 6 worków, czyli 12 worków. 12 worków wychodzi na ścianę. Czyli zabraknie mi jakieś 10 worków, muszę dokupić. Czego tam, Skubi, piszczysz? Ok, kończę na dzisiaj. Jutro druga połowa, czyli słuchajcie, ja na początku robiłem tamtą ścianę przez prawie 5 dni. Tydzień taki roboczy. Teraz tą ścianę zrobię w 2 dni. Tą szczytową, no do końca tygodnia, czyli w tym tygodniu zrobię wszystko i już zacznę gładzie kłaść. Super. Do świąt na pewno będzie zrobione ściany. Ok, na razie. Trzymajcie się. Halo, cześć, witam wszystkich w kolejnym dniu na pięknej, słonecznej farmie. Zabieram się za dalsze, jak zwykle, tynkowanie. Przestawiamy teraz meble z drugiej strony. Znowu piękny, słoneczny dzień. I to jest właśnie fajne w Portugalii, że te słoneczne dni są. Pomimo, że jest zimniej, później nagle macie fajny tydzień. Dobra. Ok. Odsłaniamy żaluzyjki. Zapalamy światełko. Czyli tutaj muszę przenieść to lodówkę, szafkę. Przeniosę tam na tamtą stronę. I zaczynam tutaj, bo dzisiaj do szkoły idziemy. Idziemy do szkoły dzisiaj na portugalski. O, czapeczka, szukałem czapeczki. Idziemy do szkoły na portugalski, dlatego nie mam za dużo czasu teraz. Pewnie zacznę górę i później po szkole, bo chcę to dzisiaj skończyć, także skończę to dzisiaj. Po szkole zacznę dalej. Zabieram się do pracy. Pokażę Wam, co tu później zrobiłem. Dobra, trzymajcie się. Ok, wszystko przestawione, tutaj przygotowane, zagruntować i zaczynam drugą połowę tej ściany. Tam przyniosłem lodówkę i szafkę. No nie chcemy tego odłączać, dlatego tak przenosimy z miejsca na miejsce, ale to nie robi problemu. Ok, zabieram się za mieszanie i za pracę. Ok, parę godzin minęło, tyle zrobione. To są 2 worki tutaj. Teraz zrobiłem 1, bo zaraz musimy się zbierać do szkoły. Pokażę Wam tu kawałek, jak to męczę. Teraz jak już góra jest zrobiona, to, że tak powiem, idzie w miarę szybko. Bo najgorsza jest ta góra do zrobienia. A jak się górę już zrobi, to już jest super. To już się nie bawię wtedy tą małą kielnią, tylko po prostu nakładam na dużą i po kawałku, o, cyk. I to już fajnie idzie tutaj. Tu czasami, gdzie
Większe to poprawiam kielnią. W miarę przerównuję to, żeby ta druga warstwa nie było tyle męczarni. O. Tararam. Nie ma cackania. W porównaniu z tym, jak zaczynałem, to teraz naprawdę idzie mi całkiem dobrze. I ta zaprawa jest fajna, bo ona się fajnie trzyma, nie odkleja się. Wyrównuję tutaj większe nierówności. Ja wiem, że dla profesjonalistów to wiecie, nie, co to ten, ale ja nie jestem profesjonalistą i nigdy raczej nie będę profesjonalnym tynkarzem. Radzę jak umiem. Nie chce mi się naprawdę, wiem, że tam jakieś listwy, To nie chodzi o to, że tak jak mówię, że za cenę tego spryskiwacza coś tam te listwy, tylko chodzi, że muszę jechać do Castello, szukać tego, marnować cały dzień. A tu po prostu jadę. To jest tylko jeden. Słuchajcie, to jest tylko jeden pomieszczenie, koniec. Nie ma tynkowania. Także przeżyję bez tych listaw. I pamiętajcie, każdy robi pod siebie. Będzie krzywo czy coś, ty to zrobiłeś dla siebie. Jest jak jest. Ja tam nie mam gdzieś, czy ktoś mnie oceni, przyjedzie i powie: o, Kamil, masz nierówne ściany, ale to brzydko wygląda. To ma mieć charakter, ma mieć taki, wiecie, ja to zrobiłem. Nie jestem tynkarzem, zrobiłem to. Trzyma się, nie odpada, nie jest idealne, ale ja to zrobiłem. Pamiętacie, nigdy nikt nie musi być mistrzem we wszystkim. Jest tysiące, co ja mówię? Jakie tysiące? Miliony osób, które nie potrafią nic zrobić takiego. Także ja uważam, że robię bardzo dużo. Nie obrażając oczywiście nikogo, bo jak ja to zawsze powtarzam, każdy ma, powiedzmy, w czymś innym talent. Jeden ma talent manualny, bo tak naprawdę od wczesnego wieku byłem manualnie, jako stolarz się uczyłem, bo jestem wykwalifikowanym stolarzem. Pozdrawiam wszystkich stolarzy z Człuchowa, z zawodówki. Także skończyłem szkołę jako stolarz, czeladnik, zdałem egzamin czeladniczy i praktycznie robiłem, bo byłem prywatnie, czyli robiłem całe 3 lata zawodówki, nie tylko szkoła, ale też praktyka, bo to było jakoś w pierwszej klasie. W pierwszej klasie było przykładowo 1 dzień praktyki, później 2 dni praktyki, a później chyba 3 dni praktyki. W trzeciej klasie i później na końcu egzamin czeladniczy. I tak samo było z innymi zawodami, albo można było na przykład do technikum mechanicznego pójść. I ja później, no bo kiedyś, wiecie, była taka nagonka, że trzeba mieć to wykształcenie średnie, tą maturę. Teraz uważam, że to tak trochę bez sensu było, ale ponieważ było takie ciśnienie, że trzeba mieć tą maturę i w ogóle, ja poszedłem później jeszcze 4 lata chodziłem po zawodówce, pracowałem i chodziłem do liceum społecznego w Człuchowie. Pozdrawiam wszystkich, którzy ze mną chodzili tam. Także nie było to proste. Chodzenie do pracy, jeszcze wieczorem na normalne zajęcia zakończone maturą. Także nie dosyć, że zrobiłem zawodówkę, zrobiłem też liceum wieczorowe. Także trochę
człowiek się do tych szkół nachodził. Już nie mówiąc też, że ja jeszcze w Anglii chodziłem do koledżu. Mam też skończony angielski college. Także no trochę człowiek się do tych szkół nachodził. A teraz jeszcze chodzę na portugalski. Czyli tak, angielski, portugalski będzie, rosyjski, bo rosyjski się... Kiedyś uczyliśmy się rosyjskiego w szkole, to znam rosyjski też. Także myślę, że naprawdę człowiek trochę się w tym życiu pouczył. Nie jest łatwo, uwierzcie mi, w wieku 40 paru lat iść i się uczyć czegokolwiek, a zwłaszcza języka obcego. Także jak nauczę się tego portugalskiego i mam też pomysł, żeby może pójść tu do, nie wiem czy to już mówiłem wcześniej, pójść do mechanika znajomego obok, się spytać, czy mogę u niego w soboty se porobić, po prostu pomóc mu za darmo. Wiecie, powiem za darmo, a jak będzie chciał coś może zapłacić, będzie stwierdzić, że dobrą robotę robię, to może im mi zapłaci. Ale pójść po prostu, żeby podszkolić język, te 8 godzin, przykładowo 8 godzin w sobotę, powiedzieć, że mu pomogę, żeby mieć kontakt po prostu z językiem portugalskim. Myślę, że to jest pomysł dobry, bo zawsze pamiętacie, najlepiej się języka uczy, jak jesteście wrzuceni na głęboką wodę. Jak jesteście zmuszeni gdzieś, przykładowo w Anglii, na przykład sami Anglicy, gdzieś do baru was wrzucili, czy coś, na kelnerkę, tak jak ja pamiętam. No ja miałem tą, wiecie, miałem ten plus, nie tak jak na przykład moja żona Gosia, ona angielskiego w szkole nie miała, także angielski się nauczyła z pracy w Anglii. Teraz ja widzę, jaki to był wyczyn dla niej. Bo ja angielski uczyłem się w ogólniaku właśnie, jak chodziłem do ogólniaka tego wieczorowego, uczyłem się angielskiego, a w ostatnim roku miałem angielski, pozdrawiam, Mr. Lee Ward z Kanady, który słowa nie mówił po polsku i to był tak naprawdę najlepszy rok nauki. To, że ktoś do nas cały czas mówił po angielsku, oczywiście my już mieliśmy jakieś podstawy, ale on cały czas do nas mówił po angielsku, zero polskich słów. I to był największy przeskok mojego angielskiego, gdzie i tak później, pomimo że ja ten angielski bardzo dobrze znałem, jak pojechałem do Anglii prosto na budowę, to byłem w szoku, bo jak zaczęli do mnie, wiecie, na budowach w Anglii są ludzie z całej Anglii. Z Liverpoolu, z Manchesteru, gdzieś tam z Walii. I każdy ma jakiś inny akcent. Akcent manchesterski, liverpoolski. I na przykład to była duża duma dla nas później, po iluś tam czasie, że jak ja chwilę gdzieś tam pracę szukałem inną i pracowałem chwilę jako kelner. Polak żadnej pracy się nie boi. Pracowałem jako kelner. To na przykład nasi Anglicy pytali, żebyśmy im przetłumaczyli, co mówi gościu z Liverpoolu. Bo oni nie rozumieli, na przykład byli gdzieś tam z Londynu czy skądś i nie rozumieli gościa z Liverpoolu czy z Manchesteru. A ty na przykład rozumiałeś, co mówi gościu z liverpoolskim silnym akcentem. No bo niestety tak w Anglii jest, że tak na przykład jak my na początku poszliśmy gdzieś tam powiedzmy na dyskotekę w Anglii czy coś i to było takie zadziwiające, że w Polsce jak ktoś powie coś źle, gdzieś tam przekręci, to i tak go zrozumiesz, poprawisz czy coś. A w Anglii było coś takiego, że my poszliśmy do baru, mówimy poproszę Budweisera i gościuwa nie wiedziała o co chodzi. 10 razy jej powtarzasz, ona nie wie o co chodzi. Jest takie po prostu, wiecie, no dobra, pomyliłem się, mówi się Budweiser, nie Budweiser, nie tak jak się czyta, tylko mówi się Budweiser. Wiecie, takie pomyłki. Ale oni już jakby, wiecie, zdziwko, co on do mnie mówi. A, Budweiser. A ty, no tak, Budweiser. Powiedziałeś Budweiser, ona już nie wiedziała,
pani barmanka, o co chodzi. I dużo też tak było, że w Anglii w pracy na przykład, pomimo że mój angielski jest dobry i byłem jakby, wiecie, nie bałem się rozmawiać z Anglikami w ogóle, to widziałem, którzy Anglicy specjalnie mówili, to pewnie ci, co mieszkają w Anglii, to będą wiedzieli, którzy Anglicy specjalnie mówili na przykład, że cię nie rozumie. Pomimo, że wiesz 100%, że cię rozumiał, to on jakby udawał, że cię nie rozumie. Że nie, powtórz, bo nie wiem, co mówisz. I wiecie, dla kogoś początkującego, to jak ktoś ci coś takiego zrobi, to zabija twoją jakby pewność siebie. Bo sobie myślisz, kurde, niby myślę, że mój angielski jest ok i nie jesteś pewny, czy rzeczywiście dobrze mówisz, a ktoś ci jeszcze mówi, że cię nie rozumie, chociaż dobrze wiesz, że cię rozumie, mówisz powoli i w ogóle. I tak, wiecie, ale to są, w każdym kraju tak jest. Nie mówię, bo Anglia, powiedzmy, ja mam bardzo dobre wspomnienia z Anglii. Zdarzały się jakieś tam, powiedzmy, rasistowskie rzeczy, ale to wszędzie się zdarzają. Wszędzie, gdzie pojedziecie, jesteście obcy w danym kraju, to zdarzają się, wiecie, jednostki, które no niestety trochę okazują wam ten rasizm, taki to trochę międzynarodową nienawiść. To znaczy, to nie jest międzynarodowa, ale przesadziłem. To jest taka po prostu, nie wiem, no niektórzy tacy są po prostu. To jest, zależy od człowieka po prostu, mi się wydaje. Jak człowiek taki jest, to my, wiecie, nie wiedzieliśmy, co to jest rasizm nawet, szczerze. Bo nigdy człowiek nie miał do czynienia z innymi rasami. Ja dopiero w Anglii, można powiedzieć, nie jestem rasistą, pracuję z różnymi ludźmi. Jak ktoś jest po prostu, wiecie, że tak powiem, to nie zależy od rasy, to zależy od tego, kim jesteś, jaki masz charakter. Ale wiadomo, że dużo osób wykorzystuje tą część rasy. Bo nawet jako Polak w Anglii często mogłeś wykorzystać ten rasizm jednak. Tą kartę taką, że prześladują cię i w ogóle, nie? Bo w Anglii, co by nie było, że oni mogą być ale oni bardzo przestrzegają i jak wie się, gdzie się zgłosić, gdzie jakby złożyć tą skargę, to oni bardzo się boją, bo jest to bardzo przestrzegane, żeby tego rasizmu nie było i żeby z tym walczyć. I to jest właśnie dobre w Anglii, że jak się zna, to można w pracy tak samo zgłosić gdzieś tam do HR, z reguły nie. HR to jest taki ten departament, bo oni z reguły bardziej faworyzują pracodawcę, ale są jakby rządowe te, do których można się zgłosić, jeżeli ma się problem z pracodawcą i oni z chęcią pomogą. Citizen Advisory Bureau, czy było jeszcze jedno, zapomniałem nazwy, ale po prostu w razie czego do nich się zgłaszało i oni ci pomogli. Jeżeli wytłumaczyłeś sprawę i okazywało się, że pracodawca nadużywa jakichś swoich praw, to po prostu wykonywali telefon i od razu bardzo szybko oni jakby, stwierdzili, z tą osobą tutaj nie można za bardzo zaczepiać, bo zna swoje prawa. No i to wynika też ze znajomości języka, bo jeżeli nie znacie tego, powiedzmy, to tak jak tu, nie znacie portugalskiego, to ciężko się poskarżyć czy coś. Ale jeżeli znacie angielski, no to po prostu bardzo łatwo było znaleźć taką instytucję i bardzo łatwo było zgłosić jakieś tam... Wiadomo, wszędzie, w różnych częściach Anglii ludzie mają inne doświadczenia. Tam akurat, gdzie ja byłem na południu, to było bardzo dobrze pilnowane. Dobra, nie marudzę wam już tu o dyskryminacji i innych rzeczach. Muszę kończyć to wiaderko i zbierać się na lekcję portugalskiego. Także do usłyszenia, do później. Trzymajcie się, na razie. Pa. Halo, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym dniu na farmie. Wczoraj byliśmy zrywać oliwki, pomagaliśmy Martinowi i Ann z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Oni tu już mieszkają ponad 10 lat.
na farmie. Mają około 60 oliwek i tak naprawdę my im dziś pomogliśmy wczoraj, zostało już im niewiele. Jedno takie duże drzewo, będziecie widzieli na wideo. Osobny odcinek będzie z tego. Poczekajcie, bo Skubi chce, żebym mu kaczkę rzucił. O. I biegniemy. Wariat. Będzie osobny odcinek z tego. Już starczy, Skubi, starczy. Ok, jak zwykle padła mi bateria, ale tak jak dokończę, tak jak oni mówili i się z tym zgodzę pewnie, tylko zrywając pierwszy raz, że za pierwszym razem, z pierwszy rok jest to zabawa, drugi rok jest, że jesteś też excited, bo robisz dla siebie oliwę, ale później, wiecie, oni mają już, są na emeryturze, mają prawie 70 lat, także to widać, że dla nich to jest już wysiłek i bardzo się cieszyli, że im wczoraj pomagaliśmy. My dostaniemy z tego parę litrów oliwy. Jest fajnie, ale jak sobie policzycie koszty, na przykład jeżeli musicie zapłacić pracownika, ile kosztuje, ile oliwy dostaniecie, ile zapłacicie, ile wszystko, to dla siebie jeszcze się opłaca. Na handel bardzo ciężko, żeby gdzieś, tak jak zauważyłem, wiecie, ludzie robią, że to jest, no bo to jednak jest naturalna oliwa, jest zupełnie inna niż ta sklepowa i niektórzy swoje butelki robią, swoje etykiety i cenę wyższą, ponieważ jest warta tego ta oliwa i wtedy coś tam zarobią z tego. Ale generalnie, no naprawdę, jeżeli weźmiecie pracowników, to już zapomnijcie, że coś pewnie zarobicie. Jak tam z 50 euro zapłacicie pracownikowi, tak jak my wczoraj we dwóch 100 euro, dziękujemy. To co za zarobek, a zebraliśmy ze 6 skrzynek. 6 skrzynek po 20, wiecie, 100 coś kilogramów zebraliśmy wczoraj, to jest nic. I oni muszą 500-700 kilo zebrać, żeby ktoś to wycisnął, bo jeżeli jest poniżej, to jest za mała liczba, czyli musicie też jakby z kimś się tam złożyć, na przykład jeżeli macie mniej tych oliwek, tak jak my zasadziliśmy sobie 6, za ileś lat to będzie coś tam dawało, no to wiadomo, że musimy się z kimś złożyć, żeby te parę litrów oliwy sobie wycisnąć. Ale zabawa była przednia i zabieram się z powrotem za tynkowanie. Została mi ostatnia ściana szczytowa. Chodź, Skubi. Już fajnie ciepełko, włączyłem Webasto. 10 minutek i jest, nie odsłonię tu żaluzji, bo zakleiłem taśmą. Super, jestem bardzo pomysłowy, ale mamy światło. Mamy światło. Jest światełko. Ja tu nagrywam jak normalnie. Skubi, co ty tam robisz? Zabawkę gryzie. 3 ściany są zrobione. Ta cała ściana jest zrobiona. Słuchajcie, ta cała ściana, tu gdzie kuchnia stała, jest zrobiona. Szczytowa, tamta ściana jest zrobiona. Ta ściana jest zrobiona. Została ta ostatnia, najtrudniejsza ściana. Tutaj wokół drzwi, wokół okien będzie trochę zabawy. Zacznę oczywiście od szczytu i pokażę Wam, nie będę Wam, tak jak zwykle, nie będę Wam puszczał tu jak się męczę. Pokażę Wam już, co tam dzisiaj zrobiłem, bo chcę to prawdopodobnie dzisiaj, jutro tą ścianę skończyć. Zacząć wtedy, nie skończę tej ściany, bo nie starczy mi worków. Zostało mi 1, 2, 3, 4, 5, czyli na dzisiaj tylko. 5 worków na dzisiaj zrobię i wtedy prawdopodobnie następne 7, 8, maksymalnie 10 worków, żeby to skończyć. I zacznę też, zobaczę ile mi schodzi ta jedna gładź, bo to jest dużo cieńsza warstwa i chcę zobaczyć na ile mi wyjdzie ten jeden worek tej finałowej gładzi. Prawdopodobnie ten jeden worek starczy, myślę, że na jedną ścianę. Także powinno, no na pewno będę musiał dokupić coś, bo to będzie dużo cieńsza warstwa, ale no zgaduję teraz, bo nie wiem jak to wyjdzie. Zabieram się za, już tu raz spryskałem
wiecie, tym, jak to się nazywa, gruntowanie, tak? Z gruntem spryskałem, żeby się fajnie kleiło, ale spryskam zawsze przed robieniem, pryskam jeszcze raz, bo to widzicie, sama glina tu jest i to jest bardzo, bardzo kruche takie. O, zobaczcie, to jest bardzo kruche, także warto to spryskać jeszcze raz tym gruntem przed robotą i zaczynam tutaj oczywiście od szczytu. Także do zobaczenia, do później. Zobaczymy, na ile mi dzisiaj te 5 worków starczy. Wyłączam się i do usłyszenia później. Słuchajcie, został mi jeden worek i tak to wygląda. Tutaj wokół okna zrobiłem i trochę no niecała połowa z tego, czyli no z 10-12 worków muszę dokupić, bo jeszcze będę ciął teraz bloczki na pół. Mam takie bloczki, będę ciął na pół i tam do góry wstawiał, żeby dosięgły do tego metalowego. Nie muszą całe wchodzić, bo tam będzie sufit. Na metalowy będzie jeszcze baton, listwa drewniana przykręcona i dopiero sufit, także to dosyć odejdzie. Wystarczy mi pociąć te bloczki na pół. Także zabieram się do cięcia tych bloczków. Pokażę Wam, jak te bloczki wyglądają. Takie bloczki używałem to tam do studni budowania. Przetnę je tu wzdłuż po prostu na pół, bo nie musi być cały bloczek i je tam wmuruję do góry, żeby po prostu nie babrać się z tym później. Ok, bloczki pocięte. Ostatni mi spadł z taczki. Tak na pół po prostu. Wow, aż mi w uszach dźwięczy. Zatyczki do uszów sobie jeszcze włożyć. Widzieliście to na timelapsie. I teraz pokażę Wam, o co chodzi z tym bloczkiem. Jakieś światło. Muszę lepsze światło kupić. Niestety na koniec roboty, ale nie chce mi się specjalnie do Castello jechać po światło, a będę jechał po worki i gładź jeszcze. I tutaj chodzi o to, żeby na samą górę tu dać bloczek. I tutaj będzie, na tym metalu będzie jeszcze listwa drewniana i sufit, także to nie musi być do samej góry, ale chodzi tu, muszę podbudować, bo będzie inaczej szpara pomiędzy. Zobaczcie, jest dosyć odległość do jeszcze tego metalu, także to muszę podbudować, zanim będę gładź jeszcze kładł. Ok, zabieram się do roboty.